Cześć, z tej strony Ewelina, witam Was bardzo serdecznie w studiu Enbio. Dzisiaj razem ze mną gość niezwykły. Witamy bardzo serdecznie Natalię Sielawa, wielokrotną mistrzynię Polski oraz USA w stylizacji paznokci, a także osobę z niesamowicie wieloletnim doświadczeniem w branży beauty. Dzisiaj dlatego też z Natalią porozmawiamy sobie o standardach higieny pracy w salonach kosmetycznych, zarówno w tych trudnych czasach, w jakich jesteśmy obecnie, ale także o tych ogólnie przyjętych praktykach i standardach. Witam Cię, Natalio, bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteś z nami. Witajcie, kochani. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać. Dziękuję za zaproszenie. Temat dzisiaj niezwykle ważny, dotyczący szeroko rozumianych standardów higieny i bezpieczeństwa w salonie. Powiedz mi proszę, czy po pierwszym lockdownie, kiedy doszło do zamknięcia salonów i po ponownym powrocie, mocno zmieniły się standardy w Twoim salonie? W naszym ośrodku szkoleniowym nie odczułam bardzo dużej zmiany, jednak dodatkowo wprowadziliśmy oczywiście kwestię badania temperatur naszych uczestników, jak i modeli, no i oczywiście karty, na których znajduje się informacja dotycząca stanu zdrowia danej osoby, która bierze udział w szkoleniu. Wiemy, że standardy bezpieczeństwa w Twoim salonie były przestrzegane od zawsze, pandemia niewiele zmieniła, ale czy uważasz, że miała ona wpływ i pokazała klientom oraz stylistom, jak ważne jest zawsze przestrzeganie tych standardów bezpieczeństwa? Uważam, że znacznie. Co prawda nie zaobserwowałam, żeby na rynku polskim wcześniej była jakaś taka bardzo mocna tendencja do zaniedbywania tej strefy, jednak uważam, że lockdown i świadomość zwiększyła się znacznie, to uważam na plus, także jestem bardzo zadowolona. Widzę rzeczywiście, że zarówno wcześniej styliści, którzy u nas kształcą, jak i ci, którzy już mają doświadczenie, rzeczywiście zwracają na to uwagę i to jest bardzo dobry znak. Dla firmy Enbio niezwykle istotnym aspektem jest nie tylko przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa, ale także ciągłe podnoszenie świadomości, jak niezwykle istotna jest to kwestia. Przez to postanowiliśmy również stworzyć kampanię edukacyjną i wiążącą się z tym platformę Enbio Safe. Polega ona na tym, że można umieścić swój salon na mapie. Wszystkie osoby, które posiadają autoklaw Enbio, tam właśnie dają wyraz temu, że u nich w gabinecie przestrzegane są najwyższe standardy bezpieczeństwa. Powiedz, co sądzisz o tej akcji? Czy to jest dobry kierunek? Jak zobaczyłam tą akcję, to po prostu powiedziałam: wow, coś niesamowitego, coś się zmienia, po prostu na mega plus. Uważam, że to jest świetne, bo zarówno dla salonów, które już posiadają właśnie autoklaw Enbio, mogą się umieścić na mapie i dodatkowo jeszcze marketingowo, ponieważ klient, który szuka bezpieczeństwa, już ma to właśnie na mapie Enbio. Więc uważam, że po prostu kampania jest genialna i polecam i zalecam moim uczniom właśnie autoklaw na tej mapie. Świetna promocja, a zarazem i zwiększenie świadomości swoich klientów. Natalio, z Twojego doświadczenia, czy mogłabyś powiedzieć, jak przychodzą do Ciebie, do Was klienci oraz osoby uczące się, czy dopytują o standardy panujące w Twoim salonie, czy są w ogóle ciekawe tych standardów? Chciałabym, żebyś przybliżyła troszeczkę ten temat. Jeśli chodzi o pytania, to mogę powiedzieć, że jest ich trochę za mało, tak mi się wydaje, więc my wychodzimy tak naprawdę naprzeciw, oczywiście w takim kontekście, aby wzbogacić tą wiedzę naszych uczniów, więc oczywiście mówimy o tym, jak to wygląda, jak bardzo ważna jest dezynfekcja powierzchni, dłoni klienta, jak ważne jest zabezpieczanie samej siebie, rękawiczki, maska, no i oczywiście też sterylizacja, ale tutaj już w zależności od regionu, w którym dany uczeń się znajduje, to do niego podlega. Także kwestie związane już z procedurą przeprowadzenia sterylizacji, oczywiście te pytania należy już kierować do studentów.
Natalio, z punktu widzenia edukatora chciałabym również, żebyś powiedziała, a tym samym w zasadzie uświadomiła, dlaczego sterylizacja jest tak ważna. Dlaczego zadaję to pytanie? Okazuje się, że bardzo często w rynku beauty spotykałam się z opiniami, że tak naprawdę dezynfekcja narzędzi jest w 100% wystarczająca i ten etap sterylizacji można pominąć. Proszę powiedz, dlaczego nie i dlaczego jest to tak niezwykle istotne? Powiem tak, chociażby sama nazwa, mamy dwie inne nazwy, dezynfekcja i sterylizacja, więc tutaj już mamy totalne dwie inne zmiany. To już powinien być dla nas sygnał, że coś jest inaczej. Oczywiście dezynfekcja jest to częściowe usunięcie drobnoustrojów, ale nie całkowite wyjałowienie. Więc sterylizacja to jest całkowite wyjałowienie. Tam już nie znajduje się nic. Oczywiście jest to istotne z tego względu, że jeżeli chodzi o zakażenia, wirusy, grzyby, bakterie, jak również właśnie jakieś bardziej skomplikowane choroby, które wpływają na układ całego ciała. Niestety bywa tak, że w gabinecie kosmetycznym dochodzi do zakażeń. Tutaj mówimy tutaj o żółtaczce. Bardzo ciężkie zakażenia, które właśnie powodują trwałe uszkodzenia, jeżeli chodzi o organizm, także jest to bardzo istotne, a sterylizacja daje nam tą pewność, że właśnie mamy czyste narzędzia, więc po pierwsze nie zarażamy, po drugie sami bezpieczni. Prowadzenie marki sterylizacji też dodatkowo jest dla nas świetne zabezpieczenie, jeżeli klient będzie miał jakieś roszczenia w stosunku do tej osoby. Do gabinetu mamy zabezpieczenie, że narzędzia były czyste. Więc uważam, że jest to korzyści jest bardzo wiele, jest to podstawa w ogóle do pracy. Czyli zanim w ogóle decydujesz się na pracę, wykonywanie stylizacji paznokci najpierw zastanów się, gdzie możesz wysterylizować narzędzia, czy na przykład kupić sobie autoklaw na raty, co uważam, że jest genialne i bardzo tanie w stosunku do tego, jak bardzo jest to ważne. Wspomniałaś o tym, że można sterylizować w różny sposób, czyli gdzieś korzystając z usług zewnętrznych lub zakupić autoklaw, na co zdecydowałaś się Ty. Korzystasz z autoklawów firmy Enbio. Czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego wybrałaś akurat ten model? Oczywiście. Po pierwsze, pracując przez 12 lat, bo 12 lat prowadzę gabinet, 16 lat zajmuję się stylizacją paznokci, to podczas tego swojego procesu rozwoju firmy oczywiście pracowałam na różnych autoklawach, bo na przestrzeni lat się trochę ich było, więc mam rzeczywiście też taką świadomość tego, co mówię, ponieważ testowałam różne sprzęty. Więc dlaczego Enbio? Po pierwsze, cichy. To jest bardzo ważne, aby komfort był zachowany w miejscu pracy i rzeczywiście ta praca, żeby była odpowiednio cicha. Pamiętam stare autoklawy, które po prostu dudniły i w całym gabinecie było słychać, jak pochodziła stara praca. I rzeczywiście to było niezafajne. Poza tym wydobywało się bardzo dużo ciepła. Też uważam, że nie było komfortowe, kiedy przechodziło się koło tego sprzętu. W Enbio tego nie ma. Co jeszcze? Zużycie wody. Pamiętam stare autoklawy moje, kiedy po prostu dolewaliśmy wodę destylowanej bardzo dużo, więc bardzo duże zużycie. Tutaj Enbio jest po prostu dezynfekcja, także ogromna oszczędność. To jeszcze wygląda bardzo ekspresywnie. Się pytają, co to jest za urządzenie. No i szybkość. Po prostu torpeda, speed. Potrzebujesz szybko wysterylizować naczynia bez pakietu. Około 7 minut wyjmujesz, masz czyste. Nie musisz inwestować w dużą ilość narzędzi. Jeżeli chcesz więcej, ładujesz, wkładasz do autoklawu więcej. Nie ma problemu. Szybko. Więc proces szybkiej, bardzo ekspresowej sterylizacji, jak i również w pakiecie w granicach 15 minut. No to jest genialne. Natalio, dziękuję Ci, że byłaś gościem w studiu Enbio. Dziękuję Ci również za przybliżenie niezwykle ważnych tematów związanych z higieną w pracy w gabinecie, zarówno podczas trwania pandemii oraz w normalnych czasach. Dziękuję Ci, że byłaś z nami. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa.
Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam. Cześć.